Pozdrawiam wszystkich rebeliantów, byliście z nami w najtrudniejszych czasach, a teraz mobilizacja, bądźcie z nami, wasz głos 1 czerwca jest bezcenny. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia. Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Dzień dobry, witam wszystkie rebeliantki, wszystkich rebeliantów na dzisiejszej rozmowie podsumowującej, będącej jednym elementem podsumowania kampanii prezydenckiej, panem doktorem Mirosławem Oczkosiem, przedsiębiorcą, reżyserem, aktorem, ale także wykładowcą akademickim, prowadzącym własną firmę, komentatorem politycznym, specjalistą marketingu politycznego, kreowania wizerunku. I zaczniemy może od pana Karola Nawrockiego, który notuje, czy medialnie notuje co chwila, media mu strzelają, a jego poparcie w sondażach stoi, nie spada dramatycznie. W historii poprzednich wyborów ludzie po takich strzałach albo się wycofywali, wstawali pod ścianą, co się stało? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Co się stało, to się okaże dopiero w poniedziałek nad ranem. Natomiast nie było takiej sytuacji wcześniej. To znaczy ci, co się wycofywali na przestrzeni tych 30 paru lat z kampanii prezydenckiej, to mieli po pierwsze dużo łagodniejsze różne zarzuty w przestrzeni publicznej, po drugie mieli jakiś kręgosłup pewnie i po trzecie żadna z tych kampanii, może poza pierwszą Kwaśniewskiego i Wałęsy, drugą wtedy, nie była tak bardzo na ostrzu noża i o tylu sprawach nie decydowała. I w tej chwili jest taki klasyczny syndrom okopów, czyli im bardziej się w tego Nawrockiego uderza, co też nie jest precyzyjnym określeniem, ponieważ pojawiają się po prostu nowe rzeczy. Tym bardziej wyznawcy i zwolennicy się otorbiają. Jeżeli ktoś kiedyś by zapytał wcześniej, a będzie też pytał później pewnie, na czym to polega, no to polega to na bardzo prostej rzeczy. Przez 8 lat absolutnego panowania w Polsce, czyli do 15 października 2023 roku, a w zasadzie do stycznia, a niektórzy mówią, że jeszcze nawet do tej pory nie, Prawo i Sprawiedliwość w postaci Jacka Kurskiego i jego następców zastosowało taki model propagandy, to się nazywa kolejny stopień po propagandzie, to jest kolejny stopień, to jest pranie mózgu. I rzeczywiście to nawet nie chodzi o to, bo nie chciałbym absolutnie nikogo urażać. Jesteśmy poddawani non-stop presji. W takich czasach żyjemy, gdzie ilość informacji podawana w sekundę powoduje, że człowiek nie jest w stanie tego opracować, obrobić. Nawet ci, którzy zajmują się zawodowo, w tej chwili jest spora grupa ludzi, demaskacją na przykład fake newsów, czy w ogóle tego typu innych rzeczy, też muszą mieć moment na przetrawienie. I myślę, że ktokolwiek byłby wystawiony przez pana Kaczyńskiego, bo tu jest wynik różnych rzeczy dziwnych, ale jesteśmy teraz przy tym przyklejaniu się czy nie, też by miał takie poparcie. To i tak jest poparcie, które jest z jednej strony przerażająco duże po tym, co wiemy, a drugie to raczej jest średnio duże, ponieważ poziom PiS-u nie został jeszcze osiągnięty. I teraz sytuacja jest taka, że jak zaczynają się pojawiać różne informacje, to one się kumulują w jednym czasie. Oczywiście nie bądźmy naiwni, kumulują się między innymi z tego też powodu, że jest kampania i ludzie bardziej się przyglądają kampanii. Ale ponieważ ludzie, którzy są wychowani na kłamstwie, są karmieni kłamstwem i są
przyzwyczajeni, że dostają to kłamstwo, to chociażby taki kłamco-podawca jak Mateusz Morawiecki, który kłamie nadal. To jest coś niebywałego. Ja nie spotkałem w przestrzeni polskiej polityka z takiego szczebla, który był premierem, wicepremierem, który by tak bezczelnie kłamał po prostu. Albo się tak nauczył już w żywe oczy, albo po prostu przeszedł już na drugą stronę zupełnie, ponieważ to działało przez tyle lat. To działało, jak się mówiło ludziom, nie, to w ogóle nie o to chodzi, to jest czarna, to jest biała. Ludzie mówią, to jest odwrotnie. Nie jest odwrotnie. I Karol Nawrocki jest w takiej sytuacji, że łatwo go jest bronić wśród jego zwolenników, czy w ogóle wyznawców PiS-u, ponieważ cokolwiek się nie pojawi teraz, cokolwiek. To któryś powiedział chyba, nie wiem czy nie Mark Twain, że, ale nie chcę przypisywać tego może komuś innemu, ale że nie ma takiej ilości faktów, prawd i dowodów, która by przekonała idiotę. I to jest koniec cytatu, żeby było jasne. Natomiast tutaj nie ma takiej możliwości, żeby jakakolwiek nowa informacja przekonała jakąś dużą grupę wyznawców PiS-u, że to naprawdę jest tak, a nie inaczej, bo to znaczy, że atakują naszego kandydata ukochanego, najbardziej cudownego i ludzie mają taki syndrom wyparcia. No bo jeżeli no jest jakiś DPS, jest jakiś pan Jerzy, są jakieś fakty, no to jest bezsporne. Nawet nie chodzi o te 28 metrów. Chodzi o to, jaką metodą zostało to przejęte. To w przypadku starszych osób, emerytów i rencistów na przykład, to powinien się włos na głowie zjeżyć, jeżeli ktoś ma jeszcze, ponieważ metoda jest porażająca. I to może być masowo. W związku z tym myślę, że tutaj nie ma jednej odpowiedzi, natomiast na pewno Karol Nawrocki znajduje się teraz w takim kokonie informacyjnym, szczególnie tak jak mówię, dla wyznawców PiS-u, i strzelanie w ten kokon nie ma żadnego sensu. Natomiast ujawnianie prawdy ma sens zawsze, bo jest taka grupa ludzi, która się waha albo się nie waha, ale nie wie, pójdę, nie pójdę. Politycy są tacy sami, wszyscy, zawsze było tak samo, nic się nie zmieniło. No to warto popatrzeć na notowania, które teraz są drukowane czy ogłaszane ludzi, którzy głosowali na Mentzena albo Zandberga. I tam jest duża grupa ludzi, która po prostu myśli samodzielnie. I oni już zaczęli deklarować, że no na Nawrockiego nie można zagłosować, chociażby z tego powodu, że gdyby został taki człowiek prezydentem, no to robi się to wielka komplikacja międzynarodowa. To można rozwinąć w dowolną stronę. Natomiast jeżeli sztab Trzaskowskiego ma takie założenie, bo nie wiem jakie ma, ale że chce przebić ten kokon i dotrzeć tam do tych wyznawców, to szkoda amunicji. Naprawdę tu nie chodzi o to, żeby przekonać ludzi, którzy są wyznawcami PiS-u i gorącymi takimi wyznawcami w ogóle prawej strony, to śmieszne w ogóle teksty, ale niech będzie. Tylko właśnie ludzi od Kaczyńskiego i reszty. Tylko chodzi o to, żeby pokazać tym, co nie są ani po jednej, ani po drugiej stronie, że na szali nie jest tylko ich komfort pójścia bądź nie pójścia do wyborów, tylko wybór konkretnej drogi dla naszego kraju. I to nie są za duże słowa, każde wybory są ważne, to są szczególne, bo mają przynajmniej 4 różne konsekwencje powyborcze. Dobrze, mamy też kandydata, którego nie było, tego ważnego kandydata, mówię o Grzegorzu Braunie, którego nie było w oficjalnych mediach, za bardzo poza debatami, nie istniał w mediach drukowanych, nie istniał w mediach internetowych, tych dużych, a zdobył poparcie, które było takie, znaczy było wielkości poparcia Konfederacji w roku 2019. Co się stało, że człowiek kompletnie nieistniejący w tej dużej przestrzeni informacyjnej, istniejący tylko w tej prywatnej przestrzeni twitterowo, tiktokowo, nie wiem, youtube'owej, zdobywa tak wielkie poparcie? To jest kryzys wielkich mediów? To jest coś jeszcze innego. To są dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jak pan redaktor zauważył, to jest mniej więcej poparcie Konfederacji, chyba też Bosaka z wyborów prezydenckich mniej więcej. Został Grzegorz Braun usunięty, nie wiem, poproszony, żeby sobie poszedł, czy się obraził, sam poszedł. I okazało się, że w Konfederacji były 3 partie, a nie 2. Tak jak teraz się mówi, że Nowa Nadzieja Mentzena i ta druga, nie pamiętam nazwy, Bosaka. Ruch Narodowy.
Tak, przepraszam, tak. I trzecia partia Grzegorza Brauna, czyli to dobro Polski, tak, czy jakoś tam. Korona korony Polski. O, przepraszam najmocniej. Ja mam słabą pamięć do tych nazw, one się tak szybko zmieniają, że do tej pory nie przyswoiłem, czy była, bo już pewnie nie ma Solidarna czy Suwerenna Polska, w związku z tym królowa korony. I okazało się, że tam jest ten największy radykalny nurt. Taki totalnie radykalny, antysemicki, antysystemowy, antyukraiński, antyeuropejski przede wszystkim. I z tego powodu się ucieszyli ci ludzie, czyli Mencen i fałszywie Bosak, że będą mieli spokój. W sumie mieli rację, dlatego że wynik 15 prawie Mencena to jest najwyższy wynik w historii tej formacji. No to przepraszam bardzo. I to nie jest sondaż, tylko to jest po prostu realnie. Ale przy tym nakarmił się Grzegorz Braun, ponieważ on jest bardzo sprawny, jeżeli chodzi o retorykę, o mówienie, jest dobrze wykształcony, no ale ma takie poglądy, które powinny go eliminować od razu z życia publicznego w XXI wieku, bo to jest troszeczkę dla ludzi niezrozumiałe, że człowiek, który właśnie, ja to powtórzę, jest antysemitą, antyeuropejski, etc., ma pomysły takie, atakuje ludzi fizycznie, czy to gaśnicą, czy przetrzymując panią doktor w gabinecie, to jest skandal po prostu. To jest wbrew temu, co on głosi, robi dokładnie te same rzeczy, tylko że na innych. No ale ponieważ nie tyle go chyba zlekceważono, co pomyślano sobie, poszedł Braun, no to zabierze tę garstkę wyznawców i zostaną sobie gdzieś tam na marginesie. A okazuje się, że ta garstka wyznawców to jest właśnie około 6%. Ponieważ nie stawiano tamy takim zachowaniom, tam są jakieś, słyszałem, zdjęcia immunitetu. Przypominam, że pan Braun jest europosłem i bierze ciepłe pieniądze europejskie w euro jako pensję. Czyli kolejny hipokryta, który chce zniszczyć Unię Europejską i uważa, że Unia Europejska to samo zło, ale jak już płaci Unia Europejska, to dobrze jest sobie to przytulić parę tysiączków miesięcznie, prawda? No właśnie to na tym to polega. I stąd, ponieważ to było trochę zlekceważone i niebadane, no ile tam może być, no to okazuje się, że to jest też bardzo dobry miernik, przerażający, ale bardzo dobry miernik, ile tych ludzi w Polsce jest i jak to może zacząć pączkować w takim tempie geometrycznym. Właśnie, i teraz pytanie, czy te podchody do Brauna, podobno nieudane, od Nawrockiego, typu będzie ułaskawienie, Braun twierdzi, że Nawrocki nie przyjął jego postulatów, jest niezadowolony z tej odpowiedzi. Czy jakiekolwiek ruchy Brauna mogą doprowadzić do tego, że ta grupa wyborców pójście albo nie pójście zadecyduje o wyniku wyborów? Myślę, że nie. Znaczy, po pierwsze jest tak, że Braun musiałby to poprosić, wydać polecenie. Polecenia nie wydawał, ale tak. No to zawsze jest tak, że jakaś część by poszła. To jest, z każdym ugrupowaniem jest tak samo. Każdy lider każdego ugrupowania mówi, no głosów się nie przekazuje jak kartofli w worku i tak dalej. Natomiast każdy z tych liderów ma dylemat. Braun też ma dylemat. Bo z jednej strony musiałby zaprzeczyć wszystkiemu, o czym mówił w kampanii, no bo nie można poprzeć kogokolwiek, skoro każdy z nich jeden jest eurobolszewikiem, a drugi ugrupowanie jest tam jakimś eurosocjalistycznym bolszewikiem, tak? Bo to Braun to diagnozuje w taki sposób, że Prawo i Sprawiedliwość to, jeżeli chodzi o gospodarcze podejście, to jest czysta bolszewia, czyli własność wspólna, państwo wszędzie i rozdajemy kasę i na prawo i na lewo. On to mówi dużo piękniej niż ja, ale uważa ich po prostu jeszcze czasami za żydokomunę, żeby tak mieli na dokładkę. W związku z tym teraz musiałby zaprzeczyć sobie. No ale ludzie, którzy, tak jak Mencen na przykład, i to jest też ciekawe, że tak szybko, bo dosyć szybko, chociaż pewnie nie ma czasu, ujawnia się ta agentura PiS-u w Konfederacji, bo myślę, że Krzysztof Bosak jest postacią tragikomiczną w tym wszystkim. Jeszcze nie tak dawno popierał, pewnie fałszywie jak się okazuje, swego kolegę Mencena, który wykręcił wynik 100% większy niż on
w poprzednich wyborach. No i teraz ja bym się zastanawiał na miejscu Mentzena, chociaż to żadne takie zastanowienie do niczego nie jest potrzebne, czy tak wbrew pozorom deklaracji, czy Bosak też nie zagłosował na Nawrockiego już w pierwszej turze. Bo patrząc na lidera Konfederacji, który uzyskuje 15%, jest trzeci, no to ugrupowanie powinno być dumne, że tak wykręcili wynik, tam trochę spierniczyli kampanię, ułożyło się tak jak nie inaczej, media nas nie kochały, ale to są teksty, które są we współczesnym świecie świadczące o tym, że ktoś nie rozumie sytuacji. No właśnie dlatego Mentzen wykręcił wynik, ponieważ go nie było w mediach głównych, tylko był tam, gdzie ludzie go oglądają, czyli młodzi ludzie, jeżeli mają telewizor na ścianie albo na czymś, to po babci rubina przerobionego na akwarium. Natomiast pozostałe rzeczy oglądają tak jak my tutaj w internecie, na laptopie, na jakimś tablecie, w telefonie, także bicie się o telewizję jest porodzonym pomysłem. Natomiast zaskakujące jest to, że tak prosty gest, jak napicie się piwa bezalkoholowego, jak mnie mam w pubie u Mentzena, a to piwo się przewija przez całą kampanię, spowodowało taki atak wścieklizny politycznej, że Bosak i jego koledzy rzucili się na tego Mentzena biednego, plus Wipler jeszcze, to też jest ciekawe dosyć, kto tam w tej agenturze jest, pisowskiej, i mało go z ziemią nie zrównali i nie ekskomunikują go. Tylko oni muszą też uważać, bo ja rozumiem, że mają obiecane start z listy PiS-u, bo Kaczyński, Jarosław, Aleksander jest w stanie obiecać wszystko. Nawet, że wspólnie możemy, jak zagłosujesz na mnie albo pomożesz mi, to dopuszczę cię, razem ukradniemy księżyc, nie? Bo to jest mniej więcej taka sytuacja. W związku z tym i Bosak, i Wipler, i tam część tej części Konfederacji już skrytykowali Mentzena. A Mentzen z tych 15% to nie jest przewaga wyborców Konfederacji, to są wyborcy Mentzena. I jak sam Mentzen powiedział, no ludzie składający kropki, tak, łączący kropki, te klocki składają. I oni nie cierpią Trzaskowskiego być może, bo takim to sprzedano, ale jak widzą, co robi i z czym się wiąże projekt Nawrocki, no to mówią tak, no nie, to albo nie idę, bo mnie to już tak brzydzi jedno i drugie, albo no nie pójdę zagłosować na gościa tak podejrzanego, z takimi konotacjami, jeszcze na gwizdek pana Kaczyńskiego być może. No i tutaj dochodzimy do takiego właśnie dylematu liderów, czy oficjalnie kogoś poprzeć i się narazić na śmieszność, bo ludzie pójdą inaczej, czy nikogo nie popierać i narazić się na utratę bycia liderem. Z tym samym dylematem, znaczy ten sam dylemat spotyka pana Zandberga, naszego polskiego wikinga, który chyba się zakiwał, albo nie miał pomysłu, albo może ma coś innego obiecane. W polityce tu nigdy nie wiadomo, no bo jego ludzie, ci, co na niego głosowali, nie głosowali dlatego, że jest taki wysoki, brodaty i mówi tubalnym głosem, tylko mówił konkretne rzeczy, mieszkania, coś tam jeszcze, coś, co młodzi ludzie chcą. Ale w tej grupie też jest bardzo dużo młodych kobiet, które były pałowane przez poprzednią władzę na marszach kobiet. I jeżeli Zandberg uważa, że, a przecież sam ich nazywa, że to są mądrzy ludzie, tak, wyciągający wnioski, no to mądrzy ludzie wyciągający wnioski, po pierwsze, jak widzą to, z czym się kojarzy Nawrocki, plus jego środowisko, bo przecież ci ludzie są. To nie jest ucieczka, że nagle się spadł z kosmosu jakiś osesek, który mówi, tak, ja jestem patriota, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, po pierwsze spadłem z nieba, etc. Tylko jest konkretnie zanurzony, przez kogoś wybrany do IPN-u i popierany, czyli wystawiony tak fałszywie, że to niby nie. Kandydat to jest tak zwany, jak to ładnie się mówi, obywatelski kandydat PiS-u. No to oni nie pójdą na niego zagłosować, bo musieliby zwariować. No to teraz mogą nie pójść w ogóle, do czego zachęca Zandberg i uważam, że to skreśla Zandberga z listy polityków poważnych, bo polityka to jest sztuka możliwości, a nie tego, jak mi się chce. No to trzeba było zrobić więcej, albo trzeba było zostać w rządzie, miał propozycję ministerstwa, tak, mógł coś robić.
mógł coś osiągnąć. No i może się spotkać z tym, że większa część wyborców Zandberga pójdzie po prostu zagłosować na Trzaskowskiego, bo ma instynkt samozachowawczy. Bo wie, jak było przez 8 lat, czy 10 z Dudą. To my to przekleństwo mamy jako nie jedyny kraj na świecie, bo jest parę krajów, które mówią, kurde, u nas nie ma na kogo zagłosować, musimy iść przeciwko czemuś. No trudno, no takie są czasy. No każdy by marzył o tym, żeby wystartował najlepszy kandydat bądź kandydatka, ale tak się jakoś dziwnie składa, że ani on, ani ona akurat w tych wyborach nie startują. W związku z tym wybór jest bardzo prosty. Albo głosujemy na tego, który gwarantuje cokolwiek, mówiąc bardzo radykalnie, jest znany, wiemy, kto to jest. Mamy pamięć taką, że ktoś by chciał, że 2 razy wygrał wybory w Warszawie w pierwszej turze, chciałem zauważyć. No to sorry, ale to są wyniki, które są niepodważalne. No i myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby za jego prezydentury ktoś ganiał z teleskopowymi pałkami i pałował, czy trzymał na dołku aktywistów. A po drugiej stronie jest duży Karol, który kiedyś był Karolkiem, który nie wie, co ma mówić i klepie jakieś bzdury, ale z przeszłości, jak wiadomo, wynika, co wynika. No i trzecia oczywiście możliwość zostanie w domu, ale to jest, że ci, co zostają w domu, a ci ludzie to dokładnie wiedzą, i od Zandberga, i od Mencena, że jak zostaniesz w domu, to głosujesz na Nawrockiego. I to są te dylematy. No, Braun z tymi poglądami to jest naprawdę coś przedziwnego, że można funkcjonować z takim poglądem w XXI wieku i wmawiać ludziom różne rzeczy. No a tutaj wydaje się, że albo Kaczyński przedobrzył z tym kandydatem, obywatelskim kandydatem PiS-u, albo jest jakieś inne uwikłanie, gdzie nie miał wyboru i musiał go wystawić, bo ja czekam, myślę, że to się zdarzy jeszcze może do niedzieli, a może do piątku wieczorem, że po tej stronie pisowskiej, zwanej przez niektórych prawicową, niektórych bolszewicką stroną, ktoś wstanie i powie tak jak w bajce: król jest nagi, on nie ma nic na sobie, jest nagi, bo naprawdę zachowują się ci szczególnie funkcyjni politycy PiS-u, jakby byli w tej bajce nowe szaty króla, tak, czy nowe szaty cesarza i mówią, nie no, w ogóle całkiem dobrze, z przodu mu ten zwis męski tam wisi w kolorze czerwonym albo coś tam jeszcze i tak dalej. Natomiast przyjdzie ktoś, to nie będzie miał takich różnych uwarunkowań, typu, że walczy o życie, bo żeby mnie ułaskawił, prawda, bo nakradłem, nachachmęciłem nawet i tak dalej. I przyjdzie ktoś i powie, no słuchajcie, ale o czym wy mówicie, dziadersi? To jest gość, który jest nagi, po prostu jest nagi Karol. I to chyba w taką stronę pójdzie, bo jeżeli się nie przebiło, i ja się zgadzam z panem redaktorem, tutaj ja pamiętam, że Cimoszewicz został, tam pokazało się później, że fałszywie w ogóle pomówiony, że tam jakiś podatek, coś tam i okazało się, że ta jego sekretarka czy asystentka to była tam z tego CBA i była podstawiona i on zrezygnował. Znaczy, to wydaje się jak science fiction, nie? Że można tak się zachować, być dobra, okej, wycofuję się. A tutaj jest taka piosenka, już nie pamiętam kto to śpiewa, byle na chama, byle głupio, ludzie to kupią. Koniec cytatu. Teraz jest już faza, która może tylko oznaczać jedno, że ludzie, którzy podejmą decyzję w tych najbliższych 5 dniach, już o niej nie powiedzą nikomu w ankietach. A druga sprawa, że ta sutenerstwo, dziewczynki, panie o nie najcięższych obyczajach, Hotel Grand, Wielki Buł, Mały Śledziu, tam nie wiem, Średnia Szprotka, to jest taka rzecz, która się wyleje tak czy siak. Można było założyć embargo na pana Jerzego i kawalerkę, no bo Air Today tego nie dawało, portale tego nie dawały, te prawicowe, no to ci, co oglądają tylko to i słuchają tylko tego, czy czytają, nie dowiedzieli się o żadnej kawalerce, tylko być może jak do niej dotarło, że szlachetny pan Karol
uratował od śmierci głodowej pana Jerzego. No to coś takiego. Natomiast tutaj potencjał, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się, jest olbrzymi, dlatego że to są te wszystkie obyczajowe rzeczy, które ludzie czytają na tych pudelkach, kundelkach, plotkach, srotkach i płotkach. I to jest trochę taki viral. Jedna pani, drugiej pani. I też spektakularna akcja pana Karola, czyli zaćpem sobie na wizji, no i zaćpał sobie na wizji. To też się już jako mem rozprzestrzeniło bardzo mocno. A na dodatek jeszcze to jest też ciekawe, bo to jest taki strzał w silny ból. Przekonywanie przekonanych nie ma sensu. Ci, co mają pójść na Nawrockiego, pójdą. I przyjeżdża pani sekretarz do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, czy tam krajowego to się nazywa, czyli nawet nikt się nie pofatygował, żeby tutaj przyjechał, nie wiem, DJ Vance albo ktoś tam jeszcze, albo już nie chcą tego. Pani, która ma no, takie ciekawe skillsy, ponieważ morduje swoje zwierzęta, jakie jej nie pasują, typu pies, typu koziołek, typu coś tam, czyli świetnie się nadaje jako autorytet moralny. I ona nas będzie pouczać o prawdziwości wyborów w Polsce. Ja myślę, że ktoś tego Karola jednak wpuszcza na pole minowe. A jeszcze ona jakieś tam głupoty opowiada o przyszłym prezydencie Polski Trzaskowskim. No i to jest coś takiego. Natomiast a propos tej bańki, to jeszcze jedna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, jak przebiły się też memy z tymi ustawkami. Bo każdy gdzieś tam kojarzy tą ustawkę. Przepraszam, że powiedziałem ustawkę, to są te inne formy aktywności sportowej, szlachetnej walki. W związku z tym memogiczność jest za duża już, tak? Memogiczność. A wiemy, że jak ktoś, kto jest u władzy, ktoś jest ważny strasznie, ma garnitur na miarę uszyty, nawet na własną miarę, jak z niego się śmiejemy, albo pojawiają się już śmieszne rzeczy, nawet od okupacji piosenki śpiewano, a teraz w memach i w internecie, to znaczy, że to jest bliski koniec. I jeszcze to, że na wiecu wyborczym, niech pan redaktor zwróci uwagę, bo to też myślę, że wszyscy zwrócili uwagę, że nikt z polityków PiS-u nie chciał wystąpić obok Karola Nawrockiego z bardzo prostej przyczyny. Oni pewnie marzą o tym, że on wygrał, to jest jasne, ale nie chcą też firmować twarzą porażki. Jeżeli by się tak zdarzyło, że nie zostanie prezydentem, to nawet Kaczyński nie dał się wnieść na scenę, chociaż tam próbowano tych chwytów różnych, żeby go tam złapać tym. Jest taki chwyt barowy, nie? I się wyrzuca z baru. To on się nie dał wciągnąć na scenę, a przecież lubi gadać, pociągnąłby ludzi, bo on ma tych swoich wyznawców dużo. Z Karolem nawet żona nie stanęła na wiecu, co też świadczy o tym, że to jest bardzo dziwne. No i tak się to toczy. I z punktu widzenia wizerunkowego Polski, bo to jest ważne, już nie naszego wewnętrznego i poszczególnych tuzów politycznych i tak dalej, to z punktu widzenia wizerunku Polski na świecie jesteśmy postrzegani najprawdopodobniej, ja strzelam, jako kraj co najmniej dziwny, bo tam łotrzy, politycy, coś tam jest, a my rozpatrujemy wariant, który w normalnych demokracjach jest nie do rozpatrywania w takiej wersji, że z jednej strony jest facet, którego mniej więcej wszyscy kojarzą, już startował 5 lat temu, też nie oszukujmy się, w nierównych wyborach, w związku z tym pan Andrzej Sebastian mógłby skorzystać z przywileju i sobie darować te wypowiedzi, bo sam nie wygrał czysto wyborów, w sensie równo 5 lat temu, no, ale jak widać refleksja tam chyba dociera dosyć późno, bo to jest, a jeżeli w ogóle, to zanim się przebije przez krakowskie Błonia i Zakopianka jeszcze może, a później ta trasa jest strasznie zakorkowana i może być korek w Konotopie również przed Warszawą, to myśl może dojść później. To pan Andrzej Sebastian opowiada jakieś takie kocopały, jak to jest teraz nierówno, jaki to biedni są, no to jest po prostu żenujące. No i na tym to też polega, że jeżeli mówimy o wpływie tego wizerunku, no to wszystko, co się mogło zadziać, się zadziało i teraz czekamy, ja nie czekam, ale obawiam się tego, że jeszcze do piątku no Prawo i Sprawiedliwość odpali jakiegoś Snuksa, Zusa, czy co tam się nazywa, tylko na dużą skalę, żeby jednak spróbować umoczyć Trzaskowskiego.
Bo my Trzaskowskiego, tak jak mówię, znamy od 5 lat, w sensie, a nawet więcej, niektórzy w Warszawie. Mało tego, był ministrem, był europosłem i tak dalej, a po drugiej stronie jest duży znak zapytania, a w tle jest, jak w amerykańskim filmie, sex, drugs and rock and roll. Czekam jeszcze na jakieś, chociaż tam on śpiewał disco polo raczej. I my się zastanawiamy, no może ten Karol rzeczywiście by bronił Polski. Duży jest, będzie bronił. A jak się spotka na przykład z tym Mercem z Niemiec, no to jak nie będzie mu pasowało w negocjacjach, to da mu prawy prosty, lewy sierpowy i weźmie, i wielki bu na nim usiądzie. I koniec. I Merc po prostu wszystko nam da. I to jest kierunek, który jest z jednej strony bardzo interesujący, naprawdę. Gdyby to nie dotyczyło nas i naszego kraju, a z drugiej strony to naprawdę zgroza, że my się nad takimi rzeczami musimy zastanawiać. Natomiast oczywiście ja myślę, że tutaj jest duża działalność botów i wpływów rosyjskich, bo nic tak dobrze nie wpływa na polski wizerunek na świecie, jak skłócenie Polaków między sobą. Bo to o to chodzi. Bo to dochodzimy do takiego, no nie wiem, który, na jakim poziomie, bo zajmował się jeszcze 5 lat temu, on zajmował się major byłego GRU, dezinformacją w Polsce, to zaczyna osiągać perfekcję, bo poza panem Maciakiem reszta jest antyrosyjska. Czyli tłuką się przeciwnicy Rosji w imię Rosji. To lepiej nie można być osiągnięte nic. A jeszcze jak popatrzymy na kraje typu Słowacja, typu Węgry, no Włosi się trochę nie dali, no i Niemcy się też okazało, że się nie dali. No ale jest jeszcze ten, jak on się nazywa, Donald Developer Trump, który nie wie, co ma robić. Mi się dzisiaj podobał jeden tytuł, to przepraszam, jedna dygresja, że jakby Trump był tak twardy w stosunku do Putina, jak jest twardy w stosunku do no, jak się nazywa, Harvardu, czyli tam Uniwersytet w Harvardzie, to by lepsze efekty osiągał, bo tam już wszystko jest na ostrzu noża, cofa wizy, wolny kraj, nie? I cofa wizy studentom i tam coś jeszcze, ale to już na inną rozmowę jest. Natomiast tutaj rzeczywiście no albo już tak, tu niestety muszę użyć słowa, którego nie lubię w ocenie politycznej, jakoś wierzyć mi się nie chce, że aż taka duża jest ta populacja zaczadzonych dla własnego dobra i własnej rodziny, na nic więcej. I polityka jest to na dalszym planie. No ale z badań tutaj ostatnich, które czytałem, różnych wniosków napływających i pewnych ocen sytuacji, ja zaryzykuję, najwyżej powiedzą, że się nie znam, wynika, że jednak wygra Trzaskowski w niedzielę i to wcale nie o włos, o żyletki, tylko jakąś taką konkretną liczbą, no ale to jest tak tylko na czuja trochę, nie, że tak wierzę, tylko po prostu widzę z tego, co tam się dzieje. Nie? Ponieważ się mówi, że te wybory to są 2 razy ostatnie wybory, czy też przedostatnie wybory, gdzie zbiera się wielki obóz PiS-u i obóz Donalda Tuska, Platforma Obywatelska i okolice, i drugie przedostatnie albo ostatnie wybory, gdzie główne media mają jakąś tam rolę, a tak naprawdę to następne wybory to się wygra na TikToku, YouTube'ach, czy tam jakichś innych platformach, innych wynalazkach. Czy rzeczywiście mamy już takie tąpnięcie, że tych 2 panów powoli zaczyna nam rzeczywiście widać chodzi? I po drugie te nowe technologie, nowe media zaczynają nam dominować i formatować umysły. Znaczy ja myślę, że jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, czyli schodzenie tych 2 formacji, to raczej jest oczywiste. To nawet specjalnie trzeba się wysilać, bo po pierwsze ktoś z nich przegra, mówiąc tak wprost, no i będzie się musiał zbierać albo szybko, albo wolniej. Szybciej prawdopodobnie Kaczyński, wolniej Tusk, ale to tutaj niczego nie zmienia, bo tak będzie, bo Nawrocki, jeżeli by został, przejdzie mi to przez gardło, głową państwa, to będzie dążył do tego, żeby przyspieszyć wybory, a jeżeli przegra Kaczyński, no to wtedy nie będzie żadnego problemu z tym, żeby
żeby przyspieszyć te rozliczenia ewidentnie. Ja czytałem wywiad z Bodnarem, który się tam tłumaczył, ale ja jestem za nim, ja go rozumiem. On też nie chciałby wejść w te buty. Już kiedyś rozmawialiśmy, rebelianci pamiętają, że jest takie przekonanie, przynajmniej rok temu było takie przekonanie, że najlepiej postawić gilotynę na placu Zamkowym i głowy wrzucać do Wisły. Nie? No ale to albo. Trzeba się na coś zdecydować. I w momencie, kiedy bo jeszcze tych przekrętów jest bardzo dużo nieujawnionych, pan Bielan tak sobie chodzi zadowolony, a tam NCBR i miliardy się tam kłaniają. Ale żeby się nie rozwijać znowu w różnych kierunkach, to powiem tyle, że jest też fałszywa alternatywa pokazywana i to jest dziwne, że z tym się nie walczy, a mianowicie, że będzie to jednowładztwo, że jeżeli wygra Trzaskowski, to w jednej władzy będą wszystkie elementy. No to jest jawne kłamstwo i wierutne kłamstwo, dlatego że rzeczywiście jak był PiS i ta Solidarno-Suwerenna Polska, to była jedna formacja mimo wszystko i był prezydent Andrzej Sebastian, Adrian Duda. Natomiast tutaj, jeżeli zostanie Trzaskowski, co wszystko na to wskazuje, że zostanie prezydentem, to po drugiej stronie nie ma jednowładztwa. Zresztą dlatego nie ma takich rzeczy, które byście wszyscy chcielibyśmy, bo Tusk ma Kosiniaka-Kamysza, Hołownię i Czarzastego za miedzą. I to nie jest tak, jak kiedyś był premierem, że może robić co chce. No właśnie na tym to polega, że między innymi właśnie to nie będzie jednowładztwo, bo prezydent, a jeszcze znając Rafała Trzaskowskiego, to wcale nie jest tak, że on będzie chodził na pasku Tuska, bo widzę jak to wygląda. Prezydent jest wbrew pozorom autonomiczny. To, że nie zrozumiał albo nie chciał zrozumieć tego nasz Plastuś jeszcze przez 70 dni, no to jego problem, bo każdy mierzy swoją miarą. A patrząc na to, co robił Trzaskowski, jak się zachowywał, jak go widziałem na kampusie też 3 razy tam jakieś zdjęcia prowadziłem dla młodych ludzi, z którymi rozmawiałem bardzo dużo i tam wcale nie byli zwolennicy Platformy, tylko byli bardzo różni ludzie, młodzi myślący, to jestem nawet przekonany, że Trzaskowski, gdyby mu Tusk za bardzo chciał coś docisnąć, to on powie nie. Ale to trzeba zrozumieć, na czym polega urząd prezydenta. Natomiast jeżeli chodzi o media, no to już się to dzieje. My jesteśmy krajem zacofanym technologicznie, to jest pewnie przesada, bo sobie radzimy w różnych miejscach, ale jest nierówno. I tak jak rozmawialiśmy kiedyś w Radiu Rebeliant, za co zawsze jestem wdzięczny, że mnie zapraszacie, rok temu, 2 lata temu, pół roku temu, że te wybory rozstrzygną się w internecie i poprzez uściski rąk. I tak się rozstrzygają. Oczywiście dochodzą te wszystkiego rodzaju wrzutki bądź nie wrzutki, bo to też ma znaczenie, ale internet to jest na przykład Mencen właśnie. To jest pani Senyszyn jak najbardziej i parę jeszcze osób, gdzie niekoniecznie musiały być codziennie w telewizji, a wręcz bycie codziennie w telewizji raczej niektórym robiło niedobrze. Ale też ci, co pojechali w teren, ale nie na duże wiece, że tam my tu jesteśmy i tak dalej, tylko właśnie te uściskanie łapek, bo ktoś sobie ceni, że ktoś się pofatygował do mnie i chciał ze mną 2 słowa zamienić. Na tym to polega. No teraz za 5 lat ja bym już dalej nie spekulował, dlatego że ja sam prowadzę jestem w takim projekcie badawczym na SGH o rozwoju komunikacji w metaversum, gdzie są różne formy przesyłu przez internet. I za to bardzo sobie to cenię, bo tą działkę naukową zaniedbałem, a teraz ją właśnie odnawiam, remontadę robię w tym wszystkim, ale przez to, że właśnie dotykam tych już nextechów, no to tutaj pan redaktor może mieć rację, że to jest taką stronę, że pokolenie, które zaczyna być dominujące, jeszcze nie jest, ale zaczyna być dominujące, czyli wychowane w internecie, za 5 lat może się okazać, że ci wszyscy, co byli unplugged, nie będą mieli siły przeważającej. Ale co będzie, to nie wiadomo, bo jeżeli Polska wybierze kierunek udania się na wschód z myślą, że tam być może jest jakaś cywilizacja, no to może być gorzej. A jeżeli jednak wybierzemy kierunek zachodni i zaczniemy też, tak jak robi to Tusk, tam mieć jakieś zdanie decydujące, bo to o to chodzi. Te wszystkie bzdury, które wypowiadają poprzednicy, którzy w zasadzie nic nie załatwiali, tylko krzyczeli, robili weto albo się zgadzali, jak się okazało, na wszystko. To nie jest polityka. Polityka to jest rozmowa, to jest przekonywanie,
a nie, że ktoś komuś da baseballem w łeb albo powie, no to ja to wetuję. No to za chwilę się okaże, że Unia Europejska musi się przekształcić w coś innego i ci, co nie będą chcieli, no to niech spadają. Jak ktoś sobie pomyślał teraz, że będąc Francuzem, Niemcem, Holendrem, nie wiem, Włochem, miałbym tylko nagłówki gazet. To, co my mniej więcej wiemy, nie wiem, o tym, jak lądują migranci na Lampedusie, nie? A co nas to dotyczy? Przecież to nie u nas lądują. No to teraz jak tam ktoś czyta, tak, o co tym Polakom chodzi? No nie chcą, no to Brexit się odbył, proszę bardzo. Wprawdzie tam już Brytyjczycy zaczynają pomału w jakimś tempie kwilić, że chcieliby wrócić, bo to trzeba myśleć. Myślenie ma kolosalną przyszłość, natomiast zapomniane te rzeczy gdzieś tam się zdarzają. Także może się okazać, że rzeczywiście, ale tradycyjne media też walczą. To nie jest tak, że nie, bo większość wydań gazet jest już poza papierem, już jest w internecie, a niektóre są tylko w internecie. Rośnie rola podcastów jak na ten czas, czyli każdy z dziennikarzy znaczących ma jakiś podcast albo w grupach, albo indywidualnie, a tam są fajne formy, bo są duety i te tria, i kwartety, i widziałem jakiś oktogon też, także naprawdę to jest okej. A jesteśmy w świecie takim właśnie internetowym, zaraz się będzie to rozwijało. Także te wybory następne mogą w ogóle nie dotyczyć billboardów ani ulicy, ale w Polsce myślę, że jeszcze będą dotyczyły kontaktów bezpośrednich face to face, czyli Polak z Polakiem, Polka z Polką i wszystkie inne możliwe jak to się mówi ładnie, koligacje to nie, ale konfiguracje. Także tak to może wyglądać. Pan doktor mówi bardzo dużo o Unii Europejskiej, więc jest pytanie, skąd się wzięło w tych wyborach tak duże poparcie dla ludzi, którzy bluzgali na Unię Europejską. Nawet Rafał Trzaskowski w pewnych momentach mówił, że co to do ograniczania na przykład prawa europejskiego. Skąd się bierze taka niechęć do tej tak zwanej biurokracji brukselskiej, podszyta też trochę w mowie Mencena, Brauna czy Nawrockiego tą niechęcią do Berlina. Jakie to może mieć konsekwencje na przyszłość? W przypadku, kiedy Nawrocki zrobi taki w miarę dobry wynik, zbliży się do tak 48%, 47%. Jakie to może mieć konsekwencje na przyszłość dla nas, dla naszej polityki krajowej? Jeżeli zrobi wynik, ale nie zostanie prezydentem, to konsekwencje będą odłożone, natomiast to jest, jeżeli ktoś chciałby to rozrysować sobie na linii, to widać dokładnie wpływ propagandy, czy jakieś przyłożenie do jakiegoś tematu i jest duża kumulacja, bo to jest ten paradoks, którego nikt nie jest w stanie do końca wytłumaczyć, że około 80% ciągle jeszcze, tam 70 parę może spadły trochę Polaków, deklaruje, że absolutnie Europejska Unia to jest super i tak dalej, a później przychodzi co do czego, to dajemy się zwieść. I dajemy się zwieść na przykład w 2015 jakąś szaloną falą migrantów, którzy nas zalewają, po prostu wyskakują z każdego sklepu, drzewa i tak dalej. I to była nieprawda. Teraz, ponieważ jest pewien model taki tresowania społeczeństwa i to najczęściej przypisują to ci, którzy to sami robią, czyli konstrukcja, że jest prawda, półprawda i nieprawda i to się miesza. W związku z tym teraz zaczyna być ten kierunek, który jest dobry, bo dzieciaki zaczynają się uczyć w szkołach, jak odróżnić fake news od różnych rzeczy i jest NASK, jest jeszcze pan Gawkowski tam sobie zaczyna nieźle radzić w tym, jak weryfikować informacje. Informacja z dziś czy z wczoraj jest taka na przykład, że taki jeden jest poseł, dosyć obrzydliwa postać, nazywa się, no właśnie, nawet zapomniałem nazwiska, ze Szczecina, on już siedział i wyszedł warunkowo. Matecki, przepraszam najmocniej, ale jego nie przepraszam. Który wstawił jakąś, ukradł po prostu z internetu, z Facebooka czy tam z czegoś, zdjęcie, filmik dziewczyny, która mówi, że szuka pracy bardzo intensywnie, nie może znaleźć. No i zamieścił to, że no proszę, za Tuska takie rzeczy się dzieją.
a dziewczyna to zobaczyła w internecie i okazało się, że to jest jej filmik sprzed tam pół roku, powiedzmy, z Hiszpanii, bo ona wyjechała do Hiszpanii i tam szukała pracy. Czyli nawet takie rzeczy powodują, że można być zwiedzonym, prawda? To, że się dużo mówi o tym, że tu jest prawdziwy patriota, Polak i tak dalej, przestanie wystarczać. Przestanie wystarczać, dlatego że zaczynamy coraz bardziej to odbierać, ale to jesteśmy tylko ludźmi. Jeżeli jest coś, co się pojawia i zaczyna żyć i zaczyna być powielane, no to my na co dzień pewnymi rzeczami się nie zajmujemy. No ja się nie zajmuję fizyką kwantową czy energią atomową. No i czytam różnych ludzi, staram się czytać tych, których uważam, czy ludzie uważają za ekspertów w danej dziedzinie, a nie, że sobie pogadają, że atom tak albo atom nie. No ale tak to dotyczy też polityki, gdzie polityka jest taką dziedziną, na której się wszyscy znamy. Wyprzedza nawet zdrowie, chociaż walka jest na noże. Kto się bardziej zna na zdrowiu, kto bardziej, czy więcej ludzi zna się bardziej na zdrowiu, czy bardziej na polityce. No i tutaj jest trudno, ale przy okazji łatwo jest zainfekować jakąś informacją. W związku z tym to będzie walka o prawdę. No to na takiej zasadzie trochę się to odbywa. A to, że tam psujemy sobie z Niemcami czy nie, no to proszę pamiętać też o tym, że po drugiej stronie, jak patrzymy na różnych ludzi, to nie są ludzie, którzy są niemądrzy, oni rozumieją pewne, że mają AfD u siebie i rozumieją kampanię, rozumieją różne wpływy. Natomiast to, że udało się Kaczyńskiemu przez te 15 lat chyba trzeba powiedzieć, może 20 już nawet, zbudować mit Niemca, który czyha na polską ziemię i chce Wandę niewolić i drzymały z wozu wypierniczyć, to jest fenomen jednak. To jest jednak fenomen, ponieważ w XXI wieku przy takim dostępie do informacji zbudować konstrukt złego Niemca to jest wyczyn. Ale myślę, że głupieją też ludzie, którzy mają tytuły profesorskie, albo im ktoś namieszał w głowie, albo są cynikami, oczywiście też tak może być, bo profesor, który wspiera kandydata Nawrockiego, jest jego tam jakimś mentorem sztabu, zresztą czytał jego laudację, profesor Nowak, porównuje Tuska i Sikorskiego do Stalina. Ja nie wiem, panie profesorze, no, albo trzeba zbadać się szybko, bo to jest coś, co jest przedziwnego i może być pan niezdrów, albo po prostu jest pan takim cynikiem, że używa pan nazwiska największego zbrodniarza, albo równie wielkiego co Hitler, do urzędującego premiera i urzędującego ministra spraw zagranicznych. No to znaczy, że co? Że już nie ma żadnych naprawdę granic? No to ja naprawdę nie zgadzam się na to. No, fakt jest faktem, że nie ma nic gorszego, jak napisał kiedyś Jerzy Dobrowolski, niż osoby wykształcone powyżej swoich możliwości. Tak? Czy tam, on powiedział inaczej trochę, ale już nie będę cytował. No bo później, no to co znaczy tytuł doktora? No co, no doktor. No to znaczy, że jakiś przypadkowy gostek, a profesor to profesor chrzani głupoty, a ten prawnik mówi to, a tamten mówi coś innego. I to jest najbardziej niebezpieczne dla naszego kraju. Absolutnie. I społeczeństwa, i narodu, przepraszam za ponieważ przestajemy mieć autorytety, przestajemy mieć punkty odniesienia i przestajemy mieć wiarę w siebie. A to jest najgorsza rzecz na świecie i najprostsza do zawładnięcia umysłem i przekonaniem, że my, Polacy, jesteśmy gorsi. I samo pokrzykiwanie, że my jesteśmy lepsi, niczego tu nie zmienia, bo działania tych polityków i ludzi z nimi związanych prowadzą do tego, że jesteśmy gorsi. A po pierwsze nie jesteśmy gorsi, ale po drugie, jak będziemy się czuć gorsi, no to będą takie kompleksiki wyskakiwały jak u Jarosława Aleksandra, które się przeistaczają w kompleksy wyższości i następuje ten ciąg myślowy, który jest coraz bardziej nieskładny, powiem delikatnie. Także bardzo dziękuję za zaproszenie i trzymam kciuki za Radio Rebeliant we wszystkich możliwych konfiguracjach i rzeczywistościach politycznych. Dacie radę, jesteście dobrzy, a nawet bardzo dobrzy. Także dla wszystkich rebeliantów i rebeliantek
wygramy. Dziękuję, panie doktorze. Zabrał mi pan ostatnie pytanie, bo chciałem jako adwokat diabła zapytać specjalistę od wizerunku, co stanie z wizerunkiem Polski, gdy w Pałacu Prezydenckim ewentualnie jako adwokat diabła mówię Karol N. Ale to już Ja myślę, że nie zamieszka. A ja się pytam, gdyby zamieszkał, teoretycznie, tak? No, Ja muszę pana zmartwić, panie doktorze. Zamknąłem ciąg myślowy na takim sformułowaniu, że nie zamieszka i teraz trudno będzie mi odbudować mapę pojęciową, żeby spróbować się zastanowić, co by było, gdyby zamieszkał. Także proszę wybaczyć tym razem. dobrze, okej. Dobrze, dziękujemy bardzo. Trzymam kciuki, pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan doktor Mirosław Oczkoś. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Pozdrawiam wszystkich rebeliantów. Byliście z nami w najtrudniejszych czasach, a teraz mobilizacja. Bądźcie z nami. Wasz głos 1 czerwca jest bezcenny. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Macie niezwykłą moc. To wy decydujecie, które media się rozwijają. Bardzo was ciepło proszę, bo warto. Subskrybujecie Radio Rebeliant, polubcie poszczególne audycje, a przede wszystkim śledźcie, co tam można zobaczyć, bo to są prawdziwe, wolne, uczciwe i tak po ludzku, mądre media.